Witam na moim kanale. Seria filmów Kartonowy Arsenał. W tym odcinku model niemieckiego myśliwca z II wojny światowej, jego wersja rozwojowa. Więcej filmów o tym wydawnictwie w playliście Kartonowy Arsenał. Zapraszam na ten odcinek, pokażę co wycinanka zawiera wewnątrz, jak się prezentuje. Zapraszam. Kartonowy Arsenał numer 3, 2009 rok, model samolotu myśliwskiego Focke-Wulf 190A8 łamane przez R8 Strumbock, czyli taran. Skala oczywiście 1,33. Obracamy kartę i tak, na pierwszej stronie mamy dane techniczno-taktyczne. Jest to wersja rozwojowa Focke-Wulfa 190, wzmocnione opancerzenie kabiny, wyposażony w dwa działka 20 mm oraz dwa 30 mm w skrzydłach. Model przedstawia malowanie samolotu, na którym latał dowódca JG-300 Walter Dachl. I tu też mamy jego życiorys. No i oczywiście opis budowy, części. No i jak w każdym oczywiście numerze też rysunki w formie renderów. I tu mamy 3 rzuty z wykazem części, z rozmieszczeniem tych części. Opracowanie modelu Marcin Grigel oraz Marcin Dworzecki. Natomiast graficznie opracował Marcin Dworzecki. Mamy tu rozmieszczonych ponad 50 rysunków pomocnych przy budowie. Dość szczegółowa konstrukcja jest tu rozrysowana. No i tu, tak jak w poprzednich też opracowaniach tych autorów, jest podobny, zachowany styl, rendery. Tu i pokażę następną stronę z rysunkami też. Mamy tu jeszcze dość szczegółowy tutaj wykaz silnika, rozrysowany, budowa, kołpak wraz ze śmigłami. No i pozostałe elementy, pozostałe części rozrysowane pomocne przy budowie wraz z opisem. Dają to pełną wiedzę tu, jak sklejać ten model. Tu mamy dość szczegółowo rozrysowaną właśnie kabinę. Kabinka, osłona właśnie tu opancerzona. Ten egzemplarz miał bardziej, dodatkowo takie są założone grube szkła. No i przechodzimy może do arkuszy. Na 2 arkuszach mamy rozmieszczone wręgi do wycięcia, naklejenia na arkusz. Oczywiście możemy tu na strony internetowej wydawnictwa otrzymać cięte laserowo, co ułatwia, przyspiesza budowę modelu. To jest jedna strona i jeszcze mamy w tej części też wręgi plus szablony do samodzielnego wykonania. Owiewkę możemy też wykonać samodzielnie, ale proponuję zakupić gotową też u wydawcy. I tak, pierwsza strona, pierwszy arkusz z częściami. Tu przedstawiony jest płat prawy. Tu możemy zobaczyć wnętrze, odwzorowane wnętrze podwozia, luk podwozia.
Ta strona nas nie interesuje. I tak dalej. Następne. Może jak tu już jesteśmy na tej stronie, to zrobimy zbliżenie. Tak przedstawiają się elementy bliżej. Oczywiście dość wiernie odwzorowane nity, zabrudzenia, ślady eksploatacyjne, malowanie takie trójbarwne, ciemnoszary, szary i jasnoszary, także też tutaj z dobraniem koloru. Jak były malowane niemieckie samoloty, nie będziemy mieli problemu przy retuszu. Wykaz kolorów można znaleźć w necie i odpowiedniki farb. Przejdźmy do następnej strony. Środkowa część arkusza, gdzie mamy elementy poszycia kadłuba, charakterystyczna maska, którą musimy tutaj skleić z pasków, oczywiście podklejki w kolorze. Elementy sterów, statecznik poziomy, stery, oczywiście wszystkie elementy odrębne, podobnie i lotki, ster kierunku, statecznik pionowy, ster kierunku. Tu widzę, mamy elementy wnętrza kabiny. Łopaty śmigieł. I teraz przejdziemy do zbliżenia, troszeczkę bliżej. No i równie dokładnie zrobione właśnie ślady, nity, podziały blach. Nawet widzimy tutaj malutki czerwony krzyż. Ciekawe malowanie. Tu mamy takie plamiaste właśnie w szarościach, delikatny brąz. Tu na przykład też, tutaj widzimy taki też typowe malowanie samolotu niemieckiego z tego okresu. Malowanie to pochodzi z okresu 1944. I jak mówiłem, też fajne przetłoczenia na sterze kierunku, sterach wysokości podobnie. Przejdziemy do następnej strony. Na tej stronie mamy skrzydło lewe, tak jak tu widać, numer 21L, czyli część lewa, płata i inne elementy, które tu już prawdopodobnie wnętrze luków podwozia lub wnętrze kadłuba, części widocznych. Tak się przedstawiają te elementy. I trochę bliżej te elementy. Jak mówię, jest to wersja rozwojowa. Następna do kolekcji, jeżeli ktoś już ma wykonanego jakąś wersję Focke-Wulfa, tu możemy pokusić się o wykonanie następnej. No i zbliżymy tu na te elementy do podklejenia na karton, szablony i rysunki. Tu mamy właśnie silnik też, model wyposażony w silnik. Możemy go odwzorować. Ogon pokazane właśnie od dołu, podbrzusze modelu, czyli podbrzusze samolotu. Tu jest fajnie też rysunek, koło ogonowe. No i następna strona też w przybliżeniu tych rysunków. Tak się przedstawiają. I tu mamy dwa rzuty na stronie okładki.
I okładka. Strona lewa, tak się przedstawia. I tak pokrótce przedstawia się wnętrze tej wycinanki, tego modelu. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam na inne moje filmy. Cześć.